Siemanko, witamy Was. Cześć, Dzisiaj kochani. z Wojtkiem ogrywamy taką gitarkę. Właśnie, Szymon, tutaj znowu kolejny historyczny instrument. Opowiadaj. Wiesz, to jest gitara, to jest Gibson Les Paul z 1959 roku, więc nazwa brzmi bardzo, aż niebezpiecznie, prawdę mówiąc. Gitara, no nie jest to, powiedzmy, Sandbar standard, ale jest zrobiona w tej samej fabryce, w tym samym czasie, z tego samego drewna i przez tych samych ludzi, co zrobili najbardziej wartościowe, najbardziej historyczne instrumenty w historii w ogóle. I powiem szczerze, no wow, gitara jest wyjątkowa, to na pewno, to trzeba tak powiedzieć. Nie jest w oryginale, co jeszcze jakby trochę tutaj sprawia, że nie stresuje się aż tak mocno, trzymając ją na kolanie, ale no drewno jest, pick-upy są, potencjometry są, więc po prostu no gitara gada, nie? Tak jak gitara z 59 roku powinna. Powiedz, jaki to model, potraktujmy tutaj edukacyjnie też tą sprawę, żeby każdy się czegoś dowiedział. To było w 50, wydaje mi się, że 8 roku, kiedy oni zmienili ten single cut, czyli tutaj taki klasycznie zamknięty, klasycznie Les Paulowy kształt, na double cut. Powiedz, przepraszam, przerwę Ci, czy to jest prawda, że ten single cut to był obrys Les Paula po prostu bez stopu? Czy to jest prawda, czy to Wiesz co, bardzo zbliżony był. On tam troszkę jakby drobne miał niuanse w łączeniu gryfu, tam inaczej było to rozwiązane, ale faktycznie tam ten kształt był taki sam. A tutaj już mamy troszeczkę, nawet ta część jest nieco inna w tych double cutach, no i przede wszystkim tutaj ta przestrzeń jest jakby wycięta. Wtedy tam Gibson miał w ofercie te swoje gitary typu Solid, czyli miał Juniora na jednej P90, później był Special na dwóch P90, to jest właśnie ta gitara. Później był Standard, czyli na dwóch humbuckerach już wtedy, gitara z profilowanym topem i z trapezowymi znacznikami. I najwyższy model był Custom, czyli czarny zazwyczaj kolor z dwoma humbuckerami, złoty osprzęt, humbuckery, hebanowa podstrunnica i prostokątne markery i zdobienie na główce, binding wszędzie, 7-warstwowy, także totalny wypas. To jest gitara taka, powiedzmy, segmentu, że już ma dwa pick-upy, więc spoko, ale no jest taka najprostsza konstrukcyjnie, nie? One w oryginale w ogóle miały nawet ten mostek taki tutaj wraparound, czyli nie miały w ogóle tego systemu Tune-o-matic. Bardzo proste gitary, które miały po prostu grać, dać ludziom tańszy trochę instrument, który no, spełnia wszystkie funkcje takiego Bo to był taki instrumentu. studencki generalnie model no, na początku, taki prostszy troszeczkę. To i tak kosztowało wtedy kupę kasy, tańszy, nie? Aha. Ale no bo studenckie modele to tam w tamtych czasach może Melody Maker to były takie tańsze gitary, 3/4 gitary też były takie tańsze typowo. To już był taki z serii Pro, ale mniej zdobiony po prostu instrument, mniejszy wypas, nie? Więc jakby wszystko jest na najwyższym poziomie i no gitara historię miała. W ogóle tutaj muszę podziękować Kacprowi Nawrockiemu, który też na YouTubie fajne filmy nagrywa o tych swoich gitarach, który udostępnił mi tą gitarę. Wrzucimy link w opisie, więc sprawdźcie kanał Kacpra, bo fajne rzeczy robi. Tutaj jakby pozwolił mi progi wymienić w tej gitarze, trochę tutaj zrobić takich prac serwisowych. Ale gitara jakby z taką większą historią, ona tutaj była po jakimś oversprayu, czyli ten lakier był tutaj dołożony w pewnych miejscach, gdzieś jeszcze można znaleźć ten oryginalny lakier. Miała jakąś przygodę, że one w ogóle miały takie historie, że tutaj lubiły pękać gryfy, przez to, że ten pick-up jest tak blisko i on jest nafrezowany tutaj w głąb, to lubiły te gryfy się tu luzować i pękać, nie? Więc ona możliwe, że jakąś przygodę też miała i przez to może ten overspray był nałożony. Na pewno rozwiązano to później, w 60 roku, przesuwając ten pick-up lekko do tyłu. Tutaj dokładali taki plastyczek maskujący i jakby problem zniknął w tych gitarach. No ta już jakby jest naprawiona, więc wszystko jest ok. No i wiadomo, oryginalne P90, ktoś założył ten mostek, tak jak mówię tutaj, ktoś zmienił ten mostek. A, czyli ten mostek był zmieniony, czyli w oryginale tak, w oryginale była z wraparoundem i to jest jakby
W tym momencie to jest Faber, a chyba z tego co wiem, to też jest w case'ie oryginalny gibsonowy mostek, ale z lat 60., Aha. z późniejszego jakiegoś ES-a, nie? No, a tak wiesz, cała reszta gitara, no, progi ma zmienione też, żeby dało się na tym grać, bo te oryginalne już były w koszmarnym stanie. Tak naprawdę nie wiem, czy oryginalne, czy już były wcześniej wymieniane. A poza tym, no to tak jak widać, po prostu gitara gra pięknie i dosyć ciężka, jak na, no powiedziałbym, speciala na double cut'a. I akurat tu mamy tego juniora Pokażemy do porównania. Wkrótce, albo może się ukazał już ten odcinek, albo może się ukaże, kto wie. W każdym razie Wiesz, to jest porównaj sobie wagę, nie? Tak, no tej waga gitary, jest... nie? Ta gitara z 2,6, ta gitara może ważyć tak 3,7 kg, gdzieś około, troszeczkę cięższa, ale fajnie, wiesz, sustain jest, fajnie gada. Mi tak osobiście ta waga jakoś mocno nie przeszkadza. Nie, to jest nadal Tak. lekki instrument. Co mogę jeszcze powiedzieć o profilu gryfu? To jest taki bardzo specyficzny V. Nie wiem, czy to tak było, czy ktoś tutaj sobie trochę pocieniował ten gryf w międzyczasie, ale jest dosyć specyficzny jak na ten rocznik. Ja się spotkałem raczej z troszeczkę większymi gryfami na pewno Ciekawe. niż ten. Ale szerokość się zgadza, klasyczne tutaj, dosyć szerokie siodełko. No nie wiem, Wojtek, może po prostu już zagramy chyba w tej sytuacji, nie? No dobrze, jeszcze kilka takich tutaj rzeczy mi się nasuwa. Jaka to decha? Pytanie odwieczne. Są gitary mahoniowe. Tutaj jest mahoniowy gryf, mahoniowy korpus. To były jednoczęściowe kawałki i ja faktycznie skłaniam się, że faktycznie jest to jednoczęściowy kawałek, nie ma tu żadnego klejenia. Podstrunica palisandrowa z bindingiem z palisandru brazylijskiego, bardzo piękny kawałek, ciemna, taka tłusta. Na główce z drewna Holy jest taki fornir cieniutki. To jest drewno podobne troszeczkę do klonu, takie gładkie, bardzo bielutkie drewno. Gibson tego używał na te forniry na główce. Czyli to jest po prostu kawałek drewna tutaj naklejony, żeby... Tak, i później jest pomalowany na czarno. Na czarno, żeby ten taki jednolity, jakby przejście jednolite z gryfu było. Powiedzmy też o kolorze, bo ja osobiście bardzo lubię ten kolor, marzy mi się taka gitara w tym kolorze, jest tutaj ciekawa historia, opowiedz ją, to jest kolor, który się nazywa TV Yellow, prawda? Skąd to się wzięło, Szymon? Wiesz, to jakby legenda głosi, że gitara była do telewizji skonstruowana, żeby ten kolor, że biały był zbyt biały, bo się na czarno-białych telewizorach robił taki błysk, więc troszeczkę go przełamano tą żółcią i to nazwa TV Yellow, to chodzi o taki właśnie się w telewizji. Bo prawie w ogóle tych gitar nie było widać, tak? One się robiły, ja nie wiem, trzeba by zobaczyć, jak wiesz, to one tak jakbyś miał lustrzaną gitarę dzisiaj, czyli tak ci się odbija w niej światło, nie? Gdzieś na starych nagraniach by trzeba odkopać takie czarno-białe filmy. Mi się w każdym razie i ten kontrast z tymi czarnymi, z czarnym osprzętem bardzo... Tak, no dzisiaj to jest flagowy kolor, tak naprawdę. Bardzo mi się podoba. Zobaczmy, co za dźwięki. Chcesz czysty, czy coś tu chcesz mieć włączone? Wiesz co, nie zróbmy czysty. Zobaczmy, co ten instrument sobie kryje. Odpalimy tutaj delay, ale zanim zagramy, kochani, zapraszamy Was bardzo serdecznie do subskrybowania, uderzenia łapki w górę, zostawienie komentarza i oczywiście nie zapomnijcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał, kiedy ukazuje się nowy odcinek Pogawędek o gitarach. Zobaczmy, co tutaj w tym instrumencie siedzi. Super, fajny, pełny sound, troszeczkę przesterowany, ale niemniej jednak bardzo klarowny.
Przyjemna. Mega wykręcony ten bridge'owy pick-up, trochę mnie tak Przeraził. zaskoczył, ale z drugiej strony w sumie taki nieinwazyjny, jeśli jest się do tego przyzwyczajony, to na pewno można wydobyć z niego fajny sound. Ja wiem, że ty lubisz takie dynamiczne instrumenty, Szymon, i tutaj nam pokażesz jak się na czymś takim gra. Super, instrument naprawdę w twoim stylu, wydaje mi się. Bardzo fajny, lubię tą gitarę, naprawdę. Ma coś w sobie wyjątkowego. Kawał historii. Fajnie. Kabelkiem z gitary wychodzimy do naszego pedalboardu. Mamy wiele kostek, z których w sumie nie korzystamy. Dzisiaj korzystamy z jednej. Mamy tutaj delay Halo, który przywiozłem Szymonowi do pokazania i w sumie nim się bawimy i on robi bardzo fajny vibe. Rozbija nam sygnał na dwie strony. Mamy tutaj super reverba z lat 70., którego nagrywamy mikrofonem, zaś z drugiej strony mamy wzmacniacz Pivey Dus, który przypomina swoim charakterem Twin Reverba i jego nagrywamy z kolei Oxem, czyli korzystamy z nowoczesnej technologii, więc to, co słuchacie, odbywa się w stereo, więc mam nadzieję, że słuchacie w słuchawkach albo na dobrych monitorach, żeby wrażenia z tego odcinka były maksymalne. Szymon, zawsze Dzięki. najbardziej lubię nasze spotkania, właśnie takie, kiedy możemy podotykać trochę historii, zobaczyć, o co w tych instrumentach chodzi, więc dzięki, że nam ten instrument pokazałeś. Fajnie. Wam dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Pogawędek o gitarach. Cześć! Cześć.